Szanowni Państwo, na wstępie chciałbym wszystkich przywitać i pozdrowić z Kataru. Dziękuję za zaproszenie do udziału w tym ważnym przedsięwzięciu. Cieszę się, że razem z ambasadą Kataru w Warszawie mogliśmy objąć patronat nad tą cenną inicjatywą. Idea Tygodnia Arabistycznego zasługuje na docenienie i poparcie, ponieważ w przyjazny i prosty sposób poszerza wiedzę w Polsce na temat świata arabsko-muzułmańskiego. Jest to o tyle ciekawe przedsięwzięcie, że również zwróciły na nią media katarskie. To dobrze rokuje na przyszłość. Relacje Polski i Kataru w wymiarze gospodarczym mają charakter strategiczny głównie w dziedzinie energetyki. Importujemy z Kataru LNG w ilości około 2 milionów ton rocznie. Nasz eksport do Kataru opiewa na kwotę około 200 milionów dolarów. Możemy znaleźć w Polsce katarskie inwestycje w dziedzinie nieruchomości, logistyki, jak również doceniamy działania Qatar Airways zapewniające bezpośrednie połączenie między Polską i Katarem. Widzimy również szereg innych przedsięwzięć i obszarów, które powinny zakończyć się sukcesem. Chodzi nam głównie tutaj o obszar nowych technologii, takie jak fintech, smart city czy technologie dronowe. Jesteśmy również otwarci na współpracę z środowiskami akademickimi z Polski i z Kataru, które mogą rozwinąć wspólne projekty w dziedzinie badań i rozwoju. Szanowni Państwo, kultura stanowi ważny element współpracy polsko-katarskiej. Zalicza się również do priorytetów działań naszej ambasady w Katarze. Jest bardzo ważnym elementem budowy tożsamości narodowej Polaków i Katarczyków. Dlatego tak ważne jest wzajemne poznanie się i wymiana doświadczeń w dziedzinie kultury oraz historii. Mamy na tym polu konkretne osiągnięcia. Na pewno w większości Państwu znana jest postać hrabiego Wacława Seweryna Rzewuskiego. W 2018 roku we współpracy Qatar Museum Authority, Qatar National Library oraz Biblioteki Narodowej została zakończona praca nad naukowym wydaniem dzieła hrabiego Rzewuskiego o koniach wschodnich i wywodzących się z ras orientalnych. To dzieło zostało zaprezentowane podczas 27. edycji Międzynarodowych Targów Książki w Dosze. Również w oparciu o ryciny pochodzące z tego dzieła ambasada polska razem z Qatar Cultural Village przygotowała wystawę, która była zaprezentowana w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Konia Arabskiego. W ramach festiwalu uczestniczyły również konie krwi arabskiej posiadające polski rodowód i odniosły znaczące sukcesy. Jest to przykład również bardzo dobrej współpracy na obszarze hodowli konia arabskiego, co tak bardzo zbliża nas do Katarczyków. Jestem przekonany, że kontakty w dziedzinie muzealnictwa oraz badań nad sztuką islamską przyczynią się do rozwoju współpracy i wymiany doświadczeń w tym zakresie. Cieszę się, że temat ten pojawił się
w trakcie drugiego tygodnia arabistycznego. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że również w przyszłości tematy współpracy polsko-katarskiej w dziedzinie akademickiej, jak również naukowej pojawią się w programie kolejnych edycji Tygodnia Arabistycznego. Jestem przekonany, że Państwa działania w tym zakresie będą stanowiły inspirację dla innych, jak również dla nas. Jeszcze raz gratuluję inicjatywy i życzę powodzenia przy organizacji tego przedsięwzięcia, jak również kolejnych edycji Tygodnia Arabistycznego. Dziękuję. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest kolejny dzień naszego Tygodnia Arabistycznego online. Dzisiaj przenosimy się na teren Półwyspu Arabskiego, a będąc nawet precyzyjnym, na teren Półwyspu Katarskiego, bo o Katarze dziś mowa. Skupimy się głównie na muzułmalnictwie w tym państwie, a żeby o tym mówić, to przede wszystkim zaprosiliśmy eksperta i moim i Państwa gościem dzisiaj jest dr Magdalena Pinker, adiunkt w Katedrze Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz kuratorka zbiorów sztuki orientalnej Muzeum Narodowego w Warszawie. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Pani doktor, muzealnictwo w Katarze, szeroki temat. Tak zastanawiam się, czy możemy mówić o jakichś muzeach, które są absolutnie najważniejszymi takimi placówkami w Katarze i są to placówki, no, że będąc w Katarze nie wypada tam nie pójść. Mhm. Tego typu miejsc jest kilka, co jest dosyć imponujące w stosunkowo małym kraju. Jednak pod względem muzealnictwa Katar ma się czym pochwalić. I może na początku wspomnę muzeum, które poniekąd wpisało Katar na mapę właśnie najważniejszych miejsc pod względem muzeów na świecie. I to jest Muzeum Sztuki Islamu w Dosze, które powstało w roku 2008, czyli jest jednym ze starszych muzeów, o którym będę dzisiaj mówić, ponieważ wbrew pozorom to, że ma ile to będzie 13 lat, to i tak jest dosyć stare muzeum, jedno z wcześniej założonych, które no właśnie zachwyca pod wieloma względami, przede wszystkim architekturą. Słynie ze względu na wspaniały budynek zaprojektowany przez słynnego I.M. Peya, chińsko-amerykańskiego architekta, który już pod koniec swojego bardzo długiego życia, on niestety zmarł 2 lata temu w wieku 102 lat. On pod koniec swojego życia właśnie zaprojektował Muzeum Sztuki Islamu w Katarze, które no właśnie głównie ze względu na ten budynek, choć oczywiście nie jedynie, zasłynęło na całym świecie. Budynek, który nawiązuje do form klasycznej sztuki, czy w sumie architektury islamu. Tam za jedną z inspiracji dla I.M. Peya, według niego, służył minaret w sumie, bo to głównie ta część meczetu Ibn Tuluna w Kairze, ale takich nawiązań do klasycznej architektury muzułmańskiej tam jest znacznie więcej, mimo że sama forma jest oczywiście ultranowoczesna. To jest bardzo, bardzo nowoczesny budynek, to żaden historycyzm ani nic w tym stylu. Jednocześnie też podkreślę jeszcze jedną rzecz, wspaniale wkomponowany w wygląd Dochy, a tak naprawdę stojący na pograniczu pomiędzy morzem, czy w sumie Zatoką Arabską, a on powstał w ogóle na takim sztucznym półwyspie, gdzie rzeczywiście
robi niesamowite wrażenie. Jeżeli, Zresztą, oczywiście zaczęłam od budynku, ale no też to, co jest w środku, jest bardzo interesujące. Jeszcze wejdę tylko na chwilę w słowo, bo fantastyczna jest też historia tego, jak on próbował znaleźć inspirację, bo ja przynajmniej tak wyczytałem, on już był dawno na emeryturze w momencie, kiedy zlecono mu tę pracę. Parę lat miał w tym czasie. No właśnie i zarzekał się, że już nic nie będzie projektował, ale chyba propozycja była na tyle kusząca, że postanowił się tego podjąć. No i on absolutnie nie miał żadnego pojęcia o sztuce arabsko-muzułmańskiej i ponoć wybrał się w takie półroczne tournée po świecie arabsko-muzułmańskim szukać inspiracji. No i znalazł. I znalazł w Kairze. Zdecydowanie. No i nie tylko w Kairze na pewno, ponieważ tam są różne motywy, które można dostrzec, no ale no ten meczet Ibn Tuluna i w sumie ten bardzo charakterystyczny, taki lekko spiralny minaret to jest coś, co na pewno zrobiło na nim duże wrażenie. Co do zbiorów muzeum, no, przegląd, można by powiedzieć, sztuki islamu od początku, czyli od VII wieku, po czasy prawie że współczesne. Wspaniała kolekcja manuskryptów. Do tego, no to z czego słynie sztuka muzułmańska, czyli wyroby z metalu, w tym inkrustowane, no i wykonywane w bardzo wielu różnych technikach. Do tego wyroby ceramiczne, kobierce oczywiście, czyli dywany wschodnie. Jeżeli chodzi o zasięg terytorialny, no to także cały przegląd i całe bogactwo sztuki muzułmańskiej od terenów Al-Andalus, czyli dzisiejszego Półwyspu Iberyjskiego na zachodzie, aż po, no powiedziałabym Indie, aż po Indie, głównie oczywiście mogolskie, wspaniałe zbiory właśnie pochodzące z okresu dynastii Wielkich Mogołów, w tym na przykład wspaniała biżuteria, która jak zawsze robi duże wrażenie. No tak, to absolutna czołówka, ale no nie tylko na tym możemy zakończyć, jeśli chodzi o muzea w Katarze, bo co jeszcze? To może przejdźmy do czegoś ultra nowego, czegoś najnowszego wśród muzeów w Katarze, a mianowicie Muzeum Narodowe. Muzeum Narodowe w Katarze, jak każde muzeum narodowe, no, mające specjalną pozycję wśród wszystkich placówek tego typu, no, praktycznie w każdym kraju. Ono zostało otwarte w roku 2019, można by powiedzieć w ostatnim momencie, kiedy można było cokolwiek otworzyć, ponieważ oczywiście rok 2020 oczywiście dla całego świata, ale także dla muzeów no, był no, i jest w sumie, bo pandemia oczywiście nadal trwa, no bardzo, bardzo trudnym. Obecnie wszystkie muzea w Katarze, to może jeszcze dodam, są zamknięte, tak jak też większość muzeów na całym świecie, więc ten 2019 to w sumie i tak szczęśliwie udało się zdążyć. No wtedy jeszcze oczywiście nikt się nie spodziewał tego, co nas spotka rok później. 2019 i tak z dużym opóźnieniem, tam otwarcie tego muzeum było planowane znacznie wcześniej, tam co najmniej w 2016. I znowu, jeżeli chodzi o architekturę, to wielkie nazwisko Jean Nouvel, jedna z gwiazd współczesnej architektury. Akurat postać związana z wieloma projektami w jakiś sposób nawiązującymi do kultury arabskiej, zarówno w świecie arabskim, jak i poza. On był autorem na przykład Instytutu Świata Arabskiego w Paryżu, znaczy siedziby tego instytutu, a także no to, z czego jest znany u no prawie że sąsiadów Kataru, czyli Louvre Abu Zabi. To także jest jego projekt, więc Jean Nouvel, wielkie nazwisko. Sam budynek nawiązuje kształtem do tak zwanej Róży Pustyni. Ja teraz to zrobię prezentację, ponieważ mam akurat takową. Ona akurat nie jest niestety z Kataru, jest z Tunezji, ale no, koncepcja jest taka sama. To jest taka formacja skalna z takimi charakterystycznymi jakby płatkami, stąd to określenie róża pustyni. I właśnie do tego kształtu nawiązuje forma
Muzeum Narodowego w Katarze, czy w Dosze w sumie, który oprócz takich dysków, które układają się właśnie w ten kształt Róży Pustyni, tam w środku też są tradycyjna architektura miejscowa, czyli takie domostwo w stylu typowym dla Dochy, która właśnie obrasta tymi dyskami, co tworzy efekt absolutnie niesamowity. Jeżeli chodzi o kolekcję, to jest historia tak naprawdę Kataru. To jest historia Kataru, więc to nie jest do końca Muzeum Sztuki, tak jak w przypadku Muzeum Sztuki Islamu. Znaczy tam dzieła sztuki oczywiście też są, ale też wiele obiektów bardziej etnograficznych, opowiadających o życiu Katarczyków zarówno w dawnych czasach, jak i później po powstaniu kraju 50 lat temu. Oczywiście całe muzeum jest zrobione z wielkim rozmachem. Bardzo dużo elementów audiowizualnych zostało tam wykorzystanych, przy czym znowu wielkie nazwisko. Filmy, które tam są prezentowane, które jakby dają kontekst tym dziełom, które są na ekspozycji, kręciła między innymi Mira Nair, słynna indyjska, brytyjska w sumie reżyserka. Jednym z takich highlightów, szedewrów, jeżeli chodzi o kolekcję tego muzeum, jest dywan Baroda, który jest określany jako, po polsku to chyba, żeby ładnie brzmiało, to bym powiedziała perłowy kobierzec, ponieważ do wykonania tego dywanu użyto 1,5 miliona pereł. To, że to są perły, to też oczywiście nie jest przypadek, ponieważ taka tradycyjne zajęcie Katarczyków przed oczywiście odkryciem złóż gazu, ropy i tak dalej, to był właśnie połów pereł, więc ten imponujący kobierzec cały w perłach z XIX wieku. On jest akurat, ta nazwa kobierzec, czy dywan Barody nawiązuje do jednego z maharadżów indyjskich, który zamówił ten obiekt. No i właśnie dzisiaj on znajduje się w Muzeum Narodowym w Katarze i jest jednym z najważniejszych obiektów w tej instytucji. Czyli mamy z jednej strony sztukę i zabytki kultury, przede wszystkim sztuki arabsko-muzułmańskiej, z drugiej strony mamy Muzeum Narodowe i historię Kataru, ale i żeby wgłębić się w historię Kataru, to jest jeszcze kolejna fajna placówka muzealna, łatwo dostępna, bo one w miarę są nie aż tak odległe od siebie, te muzea. Do Muzeum Sztuki i Muzeum Narodowego nawet metrem można podjechać, a o trzecim muzeum, o którym mówię, jeśli chodzi o historię, to Muzeum Mszaireb. W sumie muzea. Muzea, bo to kompleks 4 budynków. Tak, cztery historyczne domy. Także tutaj cały czas podkreślam tę wagę architektury, ponieważ właśnie wykorzystanie architektury w muzeach w Katarze jest oczywiście imponujące. Muzea Mszaireb, one są stosunkowo właśnie nowe, 2015 rok, to jest moment otwarcia. Składają się z 4 domów, właśnie takich tradycyjnych, klasycznych domów dla Dochy. I w każdym z nich jest jakby inna historia, jest inna, to są takie muzea bardziej narracyjne, jakby można by to powiedzieć, tak, z punktu widzenia muzealniczego. Pierwszy z nich, w sumie tu kolejność oczywiście przypadkowa, Binjal Mood, dotyka bardzo trudnego w sumie tematu, ale którego zdecydowanie warto o tym mówić, a mianowicie mówi o historii niewolnictwa, które także miało wpływ na rozwój Kataru. Drugi dom to jest tak zwany, właśnie zastanawiam się, po jakiemu to powiedzieć, może po angielsku, bo to akurat określenie dosyć odpowiednie, język dosyć odpowiedni, czyli Company House,
który opowiada o tym, jak zmieniał się w sumie Katar po odkryciu ropy i innych złóż, czyli związany jest z modernizacją kraju i wydobyciem ropy. No właśnie ta company, które jest związane w nazwie, no to właśnie jest mowa o firmie odpowiedzialnej za wydobycie właśnie tych surowców. Kolejny to jest dom Mohammeda bin Jassima, jednego, to jest syn założyciela Kataru. I w sumie jest bardziej jakby opowiada o życiu codziennym, tak bym to chyba określiła, Katarczyków, no oczywiście w dawnych czasach. I ostatni to jest dom Radłani, który no, też bym powiedziała, że tematyka raczej zbliżona do tego poprzedniego, czyli właśnie związany z życiem codziennym. I oglądałam taki wywiad z architektem odpowiedzialnym za rekonstrukcję tych domów i właśnie opowiadał o tym, jak głównym problemem było zestawienie tej skali oryginalnych domostw, które są stosunkowo małe, właśnie z potrzebami muzealnymi, gdzie no, zazwyczaj idąc do muzeum spodziewamy się jakichś dużych przestrzeni, szczególnie w Katarze, który słynie z ogromnych, jeżeli chodzi o większość muzeów, o których dzisiaj tutaj rozmawiamy, to są po prostu wielkie budynki, wielkie przestrzenie. No a tutaj chcąc zachować te oryginalne formy, no właśnie trzeba było się zetknąć no właśnie z tymi małymi przestrzeniami, które nie do końca czasami były dostosowane do potrzeb zwiedzających, no ale z tym oczywiście architekci sobie doskonale poradzili, co daje też no, trochę inne spojrzenie na współczesne muzealnictwo, no także oczywiście tutaj na przykładzie Kataru. Poradzili sobie, tam również sporo materiałów audiowizualnych w trakcie zwiedzania wystawy i było bardzo ciekawe też takie przejście przez historię Kataru przed tą rewolucją związaną z wydobyciem gazu i wydobyciem ropy naftowej. Okej, o ile w przypadku Muzeum Szajreb czy w przypadku Muzeum Narodowego jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak wygląda proces pozyskiwania tych zbiorów, w końcu one dotyczą bezpośrednio historii Kataru, o tyle już w przypadku Muzeum Sztuki Muzułmańskiej, no pytanie, jak to się odbywa, bo no, mimo wszystko w zbiorach tego muzeum nie są tylko zabytki pochodzące z Kataru, to są zabytki pochodzące, jak pani doktor mówiła, no z prawie niemalże całego świata arabsko-muzułmańskiego. W jaki sposób teraz jest możliwe pozyskiwanie takich zabytków? Oczywiście nie mówię o wystawach czasowych, które zazwyczaj są, tak? Tylko eksponaty, które na stałe mogłyby wejść do kolekcji muzealnej. Czy w ogóle jest taka możliwość? Może od tego zacznijmy. To ja może odpowiem na początku ogólnie, że muzea mają zasadniczo takie dwie podstawowe możliwości, jeżeli chodzi o pozyskiwanie obiektów. Po pierwsze, to są dary i akurat jeżeli chodzi o muzea katarskie, to darów jakichś prywatnych kolekcjonerów, to bardzo często kolekcjonerów związanych z rodziną panującą w Katarze. Wielu członków tej rodziny no, jest po prostu pasjonatami sztuki zarówno klasycznej, jak i bardzo nowoczesnej. I oni często darują swoje kolekcje no, danym muzeum, w zależności jakiego typu to są kolekcje. Druga opcja to są oczywiście zakupy. Obecnie rynek dzieł sztuki na całym świecie, jeżeli chodzi o te no właśnie najstarsze rzeczy albo największe nazwiska, jeżeli chodzi o sztukę bardziej współczesną, to te rzeczy osiągają ceny niebotyczne. I bardzo często
tego typu zabytki albo niezabytki, bo tu często mówimy nie wiem, o sztuce XIX wieku, XX albo nawet XXI, są zakupowane na aukcjach przez anonimowych kupców. I tak się składa, że jako, że to mówimy o olbrzymich kwotach, to często oczywiście nie wiemy, kto to do końca kupuje. Jeżeli osoba kupująca nie zdradza swojego nazwiska, nie zgadza się na publikowanie swojego nazwiska, to możemy się tylko domyślać, ale często właśnie są takie domysły, że te najważniejsze, najdroższe dzieła sztuki światowej, na przykład obraz, nie wiem, Paula Gauguin czy Cézanna albo Marka Rothko, to jest jednego z najważniejszych artystów sztuki współczesnej. To są kwoty rzędu setek milionów dolarów, że właśnie przedstawiciele Kataru to kupują. Nie można tego jednoznacznie potwierdzić, dopóki dany obiekt nie znajdzie się oczywiście w jakimś muzeum w Katarze. I może tu jeszcze wspomnę o jednej osobie, takiej najważniejszej osobie, jeżeli chodzi o muzealnictwo w Katarze. To jest szejcha Maissa bin Hamad Al Thani, siostra emira Tamima, władcy Kataru. I właśnie szejcha Mayassa, ona przewodzi takiej organizacji jakby zrzeszającej muzea w Katarze. Zajmuje się jakby ze strony rządu koordynacją, właśnie rozwojem, planowaniem, ale także poszerzaniem kolekcji. Też oglądałam z nią wywiad, w którym mówiła, że oni mają taką zasadę, że nie mówią o swoich zakupach, co pozwala nam jedynie domniemywać i zgadywać. I sama mówi, że ona zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli coś jest drogie i jest kupione na jakiejś aukcji, to wszyscy zgadują, że to musi być Katar, bo kogo innego stać. Szczerze mówiąc, jest jeszcze kilka możliwości, ale rzeczywiście Katar przychodzi do głowy bardzo często jako pierwszy. Więc mówi, że dopóki tego nie ma w muzeum, to możemy się tylko domyślać, ale zasada jest taka, że Katar nie mówi o tym, co kupuje. Ale że kupuje, to jest oczywiste, ponieważ zbiory zarówno Muzeum Narodowego, jak i Muzeum Sztuki Islamu są cały czas poszerzane. Właśnie bardzo często wielkie nazwiska, to też jeżeli chodzi o tę sztukę współczesną, ponieważ ona też jest bardzo dobrze reprezentowana w muzeach w Katarze. Akurat może nie w tych, o których przed chwilą mówiłam, ale mamy jeszcze takie muzeum, które się nazywa Mathaf, co znaczy to jest jego oficjalna nazwa, to nie, co oczywiście znaczy po arabsku po prostu muzeum, ale to jest nazwa muzeum, więc muzeum się nazywa po arabsku muzeum i to jest Arabskie Muzeum Sztuki Współczesnej, które jest dosyć interesujące, ponieważ powstało w 2010 roku i prezentuje współczesnych artystów arabskich. Więc to też jest, wydaje mi się, duża, taka ciekawa rola Kataru w promowaniu artystów współczesnych katarskich, właśnie nie katarskich, nie tylko katarskich, ale arabskich. Tam są też twórcy, nie wiem, z Iraku, z Maroka i tak dalej. I do tego jeszcze, jeżeli chodzi o sztukę współczesną, warto wspomnieć takie galerie, które prezentują wystawy czasowe w Katarze. I to jest na przykład Riwaq i tylko, właśnie, wystawy czasowe czyje? I tutaj się pojawiają największe nazwiska współczesnej sztuki, takie nazwiska, o które się biją muzea współczesne na całym świecie i to są, nie wiem, Takashi Murakami czy Damien Hirst w sumie. Który tam się wystawiał w 2013 roku. Znalazłam informację, że w 2021, tu warto dodać inshallah, ponieważ jak na razie muzea są zamknięte, ma być tam wystawa Jeffa
matko, jak on się nazywa, Jeffa Koonsa, który też jest jednym z takich po prostu z punktu widzenia historyków sztuki przereklamowanych, ale jednocześnie dziko popularnych wśród nawet takich osób, które się sztuką współczesną nie zajmują. No to jest takie nazwisko, które po prostu będzie przyciągać tłumy, bo to są po prostu takie tuzy sztuki współczesnej i właśnie takie osoby, których dzieła, mimo że to są artyści żyjący, osiągają no niebotyczne ceny na aukcjach dzieł sztuki, na których no właśnie między innymi prawdopodobnie, bo tu się tylko możemy domyślać, działają także przedstawiciele właśnie muzeów katarskich. Czyli po prostu musimy wyczekiwać, aż jakieś zbiory nowe pojawią się w muzeum, będziemy już mieli wtedy pewność, ale to prawda, to co pani doktor mówiła, że pamiętajmy, mówimy o małym kraju i to pod względem powierzchni, to pod względem liczby ludności, a jednak jest on usiany różnymi placówkami muzealnymi, ale i nie tylko, bo na przykład Centrum Kultury Katara, tak, które też jest położone w Doha, tam wiele różnych wystaw czasowych ma miejsce. A pani doktor, czy wiadomo coś, jakie są plany na bliższą bądź dalszą przyszłość? Czy mamy już zamknięty katalog placówek muzealnych w Katarze, czy są właśnie plany do tego, aby ten katalog poszerzyć? Są jak najbardziej i tu może wspomnę o dwóch muzeach bardzo różnych od siebie, jeżeli chodzi o tematykę, które powstają. Jedno z nich to jest muzeum, właśnie zastanawiam, jak to przetłumaczyć, Muzeum Orientalizmu albo Orientalistów. Tu mowa, bo to akurat słowo, które ma wiele znaczeń w języku polskim, mowa o malarzach orientalistach. Więc bardzo, bardzo ciekawy temat, rzadko poruszany może sam w sobie, bo oczywiście większość muzeów ze sztuką XIX wieku, a tak naprawdę większość muzeów europejskich tego typu zbiory, mówię o muzeach, nie wiem, narodowych albo ogólnie takich muzeach sztuki tego typu zbiory posiada. No i tam ten wątek orientalistyczny się pojawia, ponieważ no, był to jeden z ważniejszych wątków poruszanych przez artystów w tym okresie, ale niewiele jest muzeów, no jedno mi się tylko przypomina, w Turcji jest takie muzeum właśnie z bardzo ciekawą, dużą kolekcją poświęconą jedynie orientalizmowi, więc to muzeum ma być muzeum jedynie orientalistów, co jest interesujące. Jestem bardzo ciekawa, jak oni to przedstawią, ponieważ to jest temat troszeczkę mimo wszystko kontrowersyjny, ponieważ to, w jaki sposób Orient, w szczególności świat islamu, był przedstawiany na tego typu obrazach, jest momentami wątpliwe pod względem no właśnie kreowania jakichś mitów na temat Orientu. To też jest sztuka bardzo erotyczna. Też jestem ciekawa, jak sobie z tym tematem poradzą. Tam mnóstwo haremów, nagich kobiet. No oczywiście to jakby było oderwane od rzeczywistości. Ci malarze, którzy te po prostu odaliski nagie na każdym obrazie malowali, nigdy w haremie, w łaźni i tak dalej, no nie byli, więc to była ich jakaś tam wizja tego, jak te kobiety się zachowują, oczywiście bardzo taka orientalizująca i w negatywnym znaczeniu tego słowa wizja, więc bardzo jestem ciekawa, jak to wyjdzie. No to muzeum no, ma się otworzyć wkrótce, więc czekamy i bardzo jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. Drugie muzeum, które ma się otworzyć już w tym roku i znowu można by dodać inshallah, ponieważ to jest muzeum, które ma taką trochę dziwną nazwę 321 i to jest muzeum sportu i Muzeum Olimpijskie jednocześnie, które, no, jak się można domyśleć, będzie opowiadać o historii sportu, o historii Igrzysk Olimpijskich i ono ma być powiązane, jakby ma być otwierane w dwóch turach. Po pierwsze, jakby pierwsza faza ma być w czasie Igrzysk Olimpijskich w Tokio,
które mają się odbyć tego lata, no jakby inshallah znowu, ponieważ tu jest wiadomo trochę znaków zapytania, całkiem sporo znaków zapytania, bo przecież one i tak już są przesunięte ze względu na pandemię, no więc co będzie dalej, zobaczymy. Drugi etap otwierania tego muzeum ma być w czasie Mistrzostw Arabskich w piłce nożnej, które będą w tym roku w październiku. To teraz od razu podkreślę, to nie chodzi o mundial, który będzie w przyszłym roku, tylko o takie mistrzostwa arabskie, Kas Al Arab, które mają być w tym roku. No i tak jakby nawiązując do tych dwóch wielkich wydarzeń światowych no i sportowych, no właśnie to muzeum, które się znajduje niedaleko stadionu Halifa, które będzie jednym z najważniejszych miejsc zbliżającego się mundialu w Katarze. Czyli plany są, a nawet jeśli te muzea nie tak prędko powstaną, choć myślę, że mundial ma tutaj kluczowe znaczenie, to nawet jeśli nie powstaną tak prędko, to już są placówki, które warto zwiedzić. Jak pani doktor myśli, faktycznie podskoczy liczba zwiedzających, no choćby te główne placówki za sprawą mundialu, czy raczej... Z pewnością. Każda osoba przybywająca do Kataru z jakichkolwiek powodów, no, oglądanie piłki nożnej jest jakimś powodem, no, będzie chciała zobaczyć to, co Katar może zaoferować. No, a jeżeli chodzi o muzea w Katarze, one są naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie i warto je zwiedzać, nawet jeżeli się nie jest jakimś wielkim fanem sztuki, to zarówno sztuki muzułmańskiej, jak i sztuki współczesnej. Warto je zwiedzać także dla samych budynków, które są no, po prostu arcydziełami współczesnej architektury, więc jeżeli tylko ktoś będzie w Katarze, to zdecydowanie no przynajmniej któreś z tych muzeów, o których dzisiaj tutaj rozmawialiśmy, powinien zobaczyć. Czyli jednym zdaniem serdecznie polecamy albo jedno, albo w miarę możliwości wszystkie, o których mieliśmy okazję mówić. Dziękuję pani doktor bardzo serdecznie za tą przemiłą rozmowę i taką podróż po muzealnictwie katarskim. Moim i państwa gościem dzisiaj była pani dr Magdalena Pinker, adiunkt Katedry Arabistyki i Islamistyki UW oraz kuratorka zbiorów sztuki orientalnej. Dziękuję państwu bardzo serdecznie za dzień dzisiejszy. Za dziś dziękuję pani doktor, a ja my widzimy się już w kolejnym odcinku naszego Tygodnia Arabistycznego. Już jutro będzie o Dabkę. Zapraszam, jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia.